Cześć kochani, Wojtek Kurczewski, kanał Amber i Sosam. Spotykamy się dzisiaj, żeby trochę poszlifować. Jeżeli lubicie rozwiązywać zagadki, odkrywać tajemnice, to kamień, który na dzisiaj przygotowałem, jest z gatunku takich właśnie. Co to jest za bursztyn? Już Wam pokazuję. To jest bursztyn znaleziony na polu, bursztyn ziemny, typowy przedstawiciel ziemniaczków, jak ja je pieszczotliwie nazywam, w takiej fajnej, bardzo ładnej pomarańczowej korze. Czyściutkie szkiełko, czyściutki kryształ. I to, co mnie do niego przyciągnęło, to potencjalne inkluzje, które może w sobie zawierać. Tak naprawdę gdzieś tutaj od spodu, gdzieś tutaj z boku, w tym czystym krysztale widać jakiś cień, widać, że tam się coś znajduje. Nie wiem zupełnie co. Natomiast wiem, że znajduje się tutaj zakonserwowany prześlicznie w bursztynie jakiś kawałek życia naszej planety sprzed 35 milionów lat. I to będę starał się odkryć. Nie będę w tej chwili podejmował żadnych konkretnych decyzji, ani nie widzę jeszcze w tym momencie, czy ten bursztyn będzie się nadawał do biżuterii, czy będzie to kamień kolekcjonerski. Na razie zajmę się tylko i wyłącznie odsłonięciem tej górnej części, na tyle, żeby można było zajrzeć dokładnie do środka i ocenić, co się tam znajduje. Także jeżeli chodzi o kamyk, to tyle. Na koniec sobie jeszcze go zważymy. Co tutaj mamy na wadze? O, 89, prawie 9 gram. Super. Bardzo fajnie. To już nie jest taki mały bursztynek. To już całkiem spory bursztyn. I oczywiście mam nadzieję, że pamiętacie, że tej wielkości bursztyny również możecie wygrywać w naszych comiesięcznych loteriach na Patronite. Link zostawię Wam do naszego Patronite'a w opisie tego filmu. Tam znajdziecie również linki do techniki, jaką się posługuje podczas szlifowania. Bardzo prostej, którą każdy sobie może w domu odtworzyć. A jeżeli chcielibyście więcej takich bursztynków, a nie macie skąd wziąć, to oczywiście zawsze możecie się do mnie odezwać na priv. Pomogę Wam jakoś zdobyć trochę materiału do szlifowania. Nie ma problemu. Link oczywiście do mojego maila też zostawiam w opisie filmu. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego kanału, to oczywiście polecam subskrybować. Więcej filmów na temat bursztynu nadchodzi. A jeżeli ten film w jakikolwiek sposób wyda Wam się wartościowy, to oczywiście będę bardzo wdzięczny za jakiegoś lajka. I na razie to tyle. Ja się biorę do pracy, a Wam życzę miłego oglądania. Co to są bursztyny ziemne? Bursztyny polne? Dla części z Was to zapewne oczywista oczywistość, ale ponieważ nie wszyscy widzowie dysponują taką wiedzą, no to już wyjaśniam. Otóż, nie jest prawdą, że bursztyny pochodzą z morza i że tylko na bałtyckich plażach można je znaleźć. Co więcej, w czasie, kiedy bursztyny powstawały, czyli w epoce zwanej Eocenem, Morza Bałtyckiego jeszcze w ogóle nie było. Jak ta historia dokładnie wyglądała, to temat na osobną opowieść, która kiedyś się zapewne na tym kanale pojawi. Natomiast teraz istotne jest tylko to, że w czasach, kiedy złoża bursztynonośne powstawały, na terenie Polski i krajów obecnie z nią graniczących od wschodu istniało inne morze. Bardzo płytkie, pełne lagun, łączące Ocean Borealny z Oceanem Tetydy. I w tym właśnie morzu przez miliony lat odkładały się ogromne ilości drzew bursztynowych. Co to był za gatunek drzew? I czy był tylko jeden? Tego do dziś nikt dokładnie nie ustalił. Wiadomo jedynie, że spływały one do tego morza rzeką bądź kilkoma rzekami z okolic dzisiejszej Skandynawii i w ten sposób tworzyły się te bursztynowe pokłady, które dziś zalegają na obszarze mniej więcej od południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego przez Sambię, Warmię i Mazury aż za Lubelszczyznę i Lwów. To wszystko działo się w Eocenie, który zakończył się około 35 milionów lat temu. A potem? Potem były kolejne epoki. Morze stopniowo wysychało, klimat się ochładzał i ochłodził się do tego stopnia, że jakieś 1 200 000 lat temu zakończyło się to wszystko tak zwaną epoką zlodowaceń, podczas której kilkukrotnie na Europę nachodziły z północy olbrzymie masy lodu. I te właśnie lodowce, jak takie wielkie spychacze, buldożery, pchały przed sobą zwały tych bursztynowych pokładów i rozsmarowywały je po terenach całej obecnej Polski i okolic. Dzisiaj te przepchnięte przez lodowce zwały ziemi nazywa się fachowo porwakami lodowcowymi. I z danych zebranych przez Adama Chętnika w pierwszej połowie XX wieku mamy informację, że taki płytko zalegający bursztyn właśnie z takich porwaków znajdowano na terenach od Pomorza aż po Małopolskę i Dolny Śląsk, choćby w trakcie orania pól. I takie właśnie bursztyny, znajdowane na polach, nazywam bursztynami ziemnymi, w odróżnieniu od bursztynów morskich, czyli tych znajdowanych na bałtyckich plażach. Czy jest między nimi jakaś różnica? Jest, ale na tyle tutaj nieistotna, że opowiem Wam o niej przy innej okazji. Natomiast wracając do tego konkretnego okazu, który właśnie obrabiam, to jest on doskonałym przedstawicielem takich ziemnych bursztynków właśnie dlatego, że został znaleziony nie na plaży, tylko na kaszubskim polu, po orce.
Okej, kora zdarta w całości. Początkowo planowałem zedrzeć tylko z jednej strony, tutaj konkretnie, żeby zajrzeć do środka, ale im dalej się posuwałem, tym bardziej byłem w stanie dostrzec, że są to szczątki roślinne, nie jest to żadne zwierzątko, które bym uszkodził. Co konkretnie za szczątki roślinne, to sobie zobaczymy pod lupą. Moim zdaniem to jest najlepszy moment na to, żeby przesmarować kamień olejem i zobaczyć dokładnie, co tu w środku się znajduje. No to zaraz się okaże, co my tutaj w środeczku mamy. Niestety jest to bardzo dobry przykład na to, że nie każda inkluzja, jaką traficie, to będzie najcenniejsza absolutnie na świecie. Nie jest to ani żadna salamandra, ani żaden robaczek, ani jakaś super niespotykana roślinka. Są to jakieś części roślinne, ale jakieś bardzo drobne tak naprawdę. I na pewno będzie ciekawą zagadką rozwikłanie, co to dokładnie jest, natomiast na pewno już teraz można stwierdzić, że nie jest to inkluzja warta miliony dolarów. No i to jest niestety część tej pasji. Nie wszystko złoto, co się świeci i nie każda inkluzja jest warta miliony, ale wygląda to wszystko bardzo ciekawie. Przede wszystkim sam kamień jest bardzo fajny. Bardzo ładnie się tutaj w nim wszystko porusza. Kształt już jest taki, że nie mam ochoty właściwie nic zmieniać. Taki już zostanie. Oczywiście trochę jeszcze uładzony. Bardzo fajnie te wszystkie załamania powodują efekty optyczne, jakiś dodatkowy ruch w środku, w przestrzeni tego kamienia. Takie opartowe wręcz niektóre z tych efektów się robią. Bardzo ładnie te przestrzenie sobie w tym kamieniu krążą. A z drugiej strony są też takie przestrzenie w tym kamieniu, że pozwalają zajrzeć do środka i zobaczyć, co tam faktycznie się w nim znajduje. Więc kamień zostaje tak jak jest. Oczywiście będzie to kamień kolekcjonerski, nie będzie to kamień jubilerski. Znaczy, może tak jak mówię, sama inkluzja nie najwyższej wartości, ale za to bardzo fajnie, przestrzennie rozłożona w tym kamieniu. Także co, tutaj praca frezą już jest skończona. Przechodzę teraz na najgrubszy papier i będę kształtował dalej ten bursztyn papierem. Bo już tutaj wiele pracy nie wymaga. No dobra, szykuję w takim razie miseczkę z wodą i z papierami, odpalam jakiś ciekawy wykład i biorę się do roboty. Olej, jakiego używam, ponieważ pytacie w komentarzach, więc bez znaczenia, to jest akurat oliwa z oliwek. Prawda jest taka, że każdy olej, jakikolwiek by nie był, ma znacznie lepszy indeks refrakcyjny, czyli tą zdolność przenikania powierzchni niż woda, w związku z czym każdy się nada. Ja używam oliwy z oliwek, ale to jakikolwiek by nie był, będzie dobry. Nie ma znaczenia. No i odpowiadając Agnieszce Chylińskiej na pytanie, kiedy powiem sobie dość, no to właśnie teraz. Uważam, że nic tutaj już więcej nie trzeba odejmować. Kształt jest super, krągłości są śliczne. Pozostaje tylko i wyłącznie dokończyć poler tego kamienia i cieszyć się tym, jak wygląda. Także przechodzę do prepoleru. Nie pamiętam już, czy wspominałem o tym wcześniej, ale jest to informacja na tyle istotna, że właściwie za każdym razem warto o niej przypominać. Zawsze, kiedy zmieniacie papier na drobniejszy, powinniście też wymienić wodę i dokładnie opłukać bursztyn. A już zdecydowanie najrzadziej powinno się to robić co 2 gradacje papieru. Jeśli tego nie zrobicie, to może się okazać, że gdzieś zabłąkają wam się ziarna ścierniwa, które odkleiły się od papieru o grubszej gradacji i porysują wam obrabianą powierzchnię tak, że trzeba będzie się cofnąć i cały prepoler powtarzać jeszcze raz. W najgorszym możliwym scenariuszu dostrzeżycie to dopiero po ostatecznym polerze pastą i to będzie bardzo irytująca chwila. Nie polecam. Możecie mi wierzyć na słowo, bo mi się to kilkakrotnie na początku mojej szlifierskiej kariery zdarzyło. Za to polecam wymieniać często wodę i płukać bursztyn między kolejnymi gradacjami papieru. A jeśli wam tej wody ze szlifowania szkoda wylewać, to bardzo dobrze, bo wcale nie musicie tego robić. Ta woda z tartym bursztynem to doskonały nawóz do roślin jest i z powodzeniem można ją w ten sposób wykorzystać.
No i super. Bardzo fajny bursztyn się zapowiada. Bardzo ciekawe te efekty optyczne. Bardzo ładnie widać tą warstwę jakichś inkluzji roślinnych. Bardzo fajnie przestrzennie ona tutaj wyszła. Powierzchnia pod poler przygotowana bardzo przyzwoicie, także nie pozostaje nic innego, jak się za ten poler wziąć. Więc odpalam pastę i przechodzę do ostatniego już etapu pracy. No i co? Ślicznie wyszło. Bursztyn jak żywy. Wszystko w nim pływa dzięki tej pozakrzywionej powierzchni. Właściwie całe wnętrze się non-stop przemieszcza. Bardzo lubię ten efekt optyczny w bursztynach. I uważam, że bardzo fajnie dodaje tej formie przestrzeni i głębi znajdująca się tutaj inkluzja. Może i nie jest jakoś wyjątkowo wartościowa, ale uroku dodaje. Co to w ogóle jest? Przyglądałem się temu pod bardzo dużym powiększeniem i najbardziej przypomina to puch z ziarnami, jaki jesienią wychodzi z tak zwanych pałek wodnych. Zresztą kolorystyka tego klejnotu, te wszystkie piękne, głębokie żółcienie i pomarańcze też mi się kojarzą z jesienią. Jesienna inkluzja? Zaklęta w bursztynie o barwach złotej polskiej jesieni? Mi się tutaj wszystko zgadza. I od razu zaczynam słyszeć trąbkę mistrza. Jeśli znacie twórczość Milesa Davisa, to na pewno wiecie, o co mi chodzi. A jeśli nie znacie i chcielibyście poznać, to zostawiłem wam odpowiedni link w opisie pod tym filmem. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem.